Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Tottenburg. Mauzoleum wybudowane w latach 36-38 upamiętniające Ślązaków, którzy zginęli podczas I wojny światowej, a także ofiary wypadków górniczych. Ale Tottenburg ma też duży związek z III Rzeszą, no i generalnie z Hitlerem, który go też odwiedził. Są podziemia, do których postaramy się wejść. Nie przedłużamy, idziemy w górę, Zapraszam. bo za chwilę będziemy koło Tottenburga. Tottenburg powstał w 1938 roku i miał pełnić funkcję mauzoleum. Oficjalnie nazwano go Schließe-Ellenmar, co w tłumaczeniu oznacza pomnik chwały. Najczęściej jednak obiekt nazywany jest Tottenburg, czyli martwy gród. Ale co dziwne, nie spotkamy tutaj żadnych grobów czy szczątków żołnierzy. Obiekt ten skrywa jednak kilka ciekawych tajemnic. Podczas II wojny światowej szerzono tutaj nazistowską propagandę, a sam Hitler odwiedzał to miejsce. Podobno przechodzili tutaj próby nowi członkowie SS oraz odprawiano okultystyczne rytuały. Są nawet spekulacje, że podziemia Tottenburga łączą się z pobliskim zamkiem książ czy obiektem Rize. My natomiast wiemy jedno: do podziemi da się wejść, bo zostały wysadzone przez uciekających Niemców w 1945 roku. Budynek bardzo w niemieckim stylu. Powiem wam, z cegły. Nie spodziewałbym się niczego innego. Generalnie Tottenburg to nie był sam jeden wielki klocek, tylko tutaj cała infrastruktura dookoła. Po której już nic nie zostało. Robi wrażenie. Tak naprawdę mauzoleum powinno wam się kojarzyć z grobowcem, z cmentarzem, z ciałami. Aczkolwiek tutaj tego nie spotkamy, bo nie ma tutaj żadnych grobów ani prochów ludzi. No jest to po prostu postawione ku czci ofiarom, aczkolwiek no nie spotkamy tutaj w środku żadnych kapliczek czy czegoś w tym stylu, także bez obawy o jakąkolwiek profanację. No i jesteśmy przed wejściem. No to co, wbijamy do środka pięknym wejściem po schodkach. Ale zobacz, że nawet to jest zamurowane, nie widać, że już dawno temu, bo to nie jest taki zwykły kamień. I to To jest pustak jakiś chyba. pustak, ale wydaje mi się, że powiem ci, że to są bardzo stare cegły. Jak to było murowane, to co najmniej 50 lat temu. Ale masz cegłę, a potem normalny beton i zwykłą cegłę. To jest taka ozdobnicza cegła. No tak, no. Specjalnie, żeby to tak fajnie wyglądało. Znaczy no, ty, a widzieliście jak tu góra wygląda? Zobacz. Jeszcze mozaikę widać. No, tu jest mozaika, tu. No jest, U góry tutaj nie po ma. prostu tutaj przecież widać, że jest odczepione całe. No, ale fajnie, że w ogóle pozostałości zostały. O. To jest ciekawe, co nie? Jak stoisz w takim pomieszczeniu, które... Kurczę, no tutaj stali SS-manie, tak? SS-mani. SS-manie. Trzeba wspomnieć, że to było wybudowane w 1936 roku, czyli 3 lata przed rozpoczęciem wojny, a zakończone rok przed rozpoczęciem wojny. I widać, że to jest typowy niemiecki styl bardziej. No dobrze, mili Państwo, to jesteśmy w środku. Jest to na zasadzie arkad, można to obejść dookoła, ale poszukajmy dziury, więc może rzeczywiście przejdziemy tą trasę i poszukamy dziury gdzieś na dół, tak? Szczególnie, że z tego co czytaliśmy, Niemcy wycofując się w 1945 dzień przed wejściem w Związek Radziecki wysadzili część Tottenburga, Tak. które odsłoniło wejście do podziemi. Nie wiem, tobie też się kojarzy właśnie takie okienka bardziej z zamkiem, prawda? Wiesz co, z Konradem to wcześniej się zastanawialiśmy na tym, że przy każdym rogu są jakby wieżyczki z takim małym oknem, gdzie Tak. mogą łucznicy stać i Tak. za dużo RPGów. Kolejne pomieszczenie, można powiedzieć, że znajduje się w jednej z wież, które było widać na zewnątrz. Tutaj już zamurowane wejście jakieś było, a idąc dalej w tą stronę, po tamtej stronie jest to wejście. Po tej stronie można zobaczyć Łukasza. Właśnie chciałem tu wejść, ale widzę, że sam to podał. Widać jeszcze łuki. To już jest bardziej troszkę sfatygowane i nadszarpnięte zębem czasu, bo nie zostały już ładne zdobienia na suficie, a mianowicie już niewiele zostało z sufitu i same ściany już niestety to jest surowa cegła. Tu zobaczcie, na dole jest jeszcze jakieś To jest drzewo? drzewo. Mimo tego, że jest tutaj herb z drzewem i on mi się kompletnie nie kojarzy ze SS-manami, to słuchajcie, jest taka legenda o tym miejscu, że tutaj właśnie hitlerowcy odprawiali jakieś swoje rytuały, niekoniecznie związane z religią pogańską czy tam jakąś inną, ale generalnie no podobno coś tutaj się działo, było to jakimś obiektem kultu.
Tak mi się właśnie kojarzy taki ołtarz. Napotkałem się na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie na to, o czym mówiliśmy od początku. Zobaczcie w dół. Chociaż nie będzie to prosta misja, bo nie jest tutaj... Jest stromo i na razie nie mamy Nisko. pomysłu, jak tam zejść, Ale musimy coś wykminić. ale coś wykminimy. Co mówisz? Drugie wejście. Drugie wejście masz? Tak, i tam jest rzucone drzewo, po którym da się zejść na dół i wejść na górę z powrotem. No i już pięknie. nie znaleźliśmy. Wyjaśniło się. Drzewo to bardziej przeszkadza No niż to drzewo pomaga. to jest spróchniałe, to wiesz. A tu już stoisz na betonie? Nie, to luz. Teraz będzie łatwiej. I szczerze mówiąc, to drzewo bardziej przeszkadzało niż pomagało. No niestety niektóre pomysły ludzi nie są zbyt dobre. To co, Kuba, może spotkamy się przy tej drugiej dziurze? A masz wrażenie, że tam można dojść? No sądzę, że tak, no przejścia są, nie wiem jak dalej, ja ale... tam cisnę i czekam na Na was. pewno to badamy, więc... Dobra. Taka ciekawostka, tutaj chłopaki wlazły na dół, a tam w rogu jest taki komin, czy jakkolwiek to nazwać. Może coś ciekawego będzie pod ziemią. No dobra, no trzeba poszukać, zobacz, że tutaj jeszcze można pójść tam dalej, są jakieś małe tuneliki. Z tym tunelem pewnie przejdziemy do tego, gdzie mieliśmy się z Kubą, mówisz? Tam nie dojdziesz nigdzie, bo on się kończy. Tak? No, bo on jest zawalony. Dalej można zobaczyć. Ale tam... Chodząc samemu, bez kamer jest troszkę łatwiej niż z tymi kamerami, bo nie ma się rąk. Myślałem na początku, że to co leży to jest wąż. Się trochę przestraszyłem. Wam pokazuję. Tam nie ma nic, więc nie ma sensu tam dalej iść, bo jest zawał, nic więcej. Więc pójdziemy w drugą stronę. Latarkę tak, żeby nie oślepiać, żeby kamery widziały. Właśnie chcę zobaczyć. Nic. Tam niestety nie ma. Kolejny zawód. No i tutaj kolejny zawał, więc małe pomieszczonko, gdzie wszystko jest zasypane. Z prawej strony, jak patrzyłem, też jest tunel podobny do tego obok, ale jest w lepszym stanie, jest mniej zalany, więc możemy z tej strony atakować. To chodźmy. Dotarłem do dziury, która jest za mną, tej pierwszej, którą znaleźliśmy, natomiast druga jest tam, więc chłopaki będą musieli centralnie przejść przez całą długość Tottenburga po skosie. No więc jeżeli coś tam jest ciekawego, to przejdą całą trasę. Jakieś podpisy na ścianie. No ale to świeże. Bobby, Bubu, Raban, Cień. Nie wiem, sądzę, że tu może jakiś zespół ASG albo harcerski sobie pisali na ścianie. Swoją drogą, jedna z legend opowiada, że to nie są jedyne podziemia w Tottenburgu, ale gdzieś tutaj da się przejść do następnych podziemi. Ale prawdopodobnie to jest kolejna miejska legenda. Niestety napotykamy się na wiele takich legend. W 80% one okazują się tylko legendami. No rzadko kiedy się okazuje, że znajdujemy coś tego, o czym nikt by nie napisał. Zobacz, teraz idziemy pod tym korytarzem, który jest u góry. I jak skręcimy w lewo, to zapewne będzie ta dziura. Swoją drogą ciekawostka, podziemia są zrobione identycznie jak góra, czyli też po obrębie kwadratu. I teraz pytanie, czy w środku jest bita ziemia, czy coś tam jest. No, tu jest trochę mniej wody i jest ta dziura, z którą mieliśmy się z Kubą spotkać. Tak jak się zastanawialiśmy, czy w środku coś może być. Jest jakaś rura i kupa gruzu. No i po coś to było? Może to był jakiś otwór wentylacyjny do środka. Zobacz, tutaj jakaś rura biegła. Tylko gdzie by było to wejście z góry? Chyba, że tam jeszcze jest coś. No zobacz, że tam jak bijałem pierwszy ten otwór, on wiódł do środka. No, Tylko, że był zasypany, więc może to już... ewentualnie to przez wejście, które prowadzi do środka, jest już dawno zamurowane i zrobione tak, żeby wyglądało, że nic tam nie było. No cześć. No się ma. Powiem wam, że zaskoczyliście mnie, bo myślałem, że z tej strony wyjdziecie. Z której? Tu.
Ta jest zalana bardziej, dlatego postanowiliśmy przejść z tej strony. Aha. Poza tym my lubimy wprowadzać element chaosu. I niewiadomej. Czyli tak naprawdę te korytarze pod wami biegną w taki sam sposób, Jak te na jak górze. te na górze, tak? Samo na dole rozkminialiśmy, że są Właśnie zbudowane to też identycznie. powiedzieliśmy. I też rozkminialiśmy, czy w takim razie do środka jest jakieś wejście. Bo I nie ma. Jest jedno wejście, które już jest zasypane. Mniej więcej biegnie jakieś 3 metry do środka i jest zasypane wszystko. To jest Właśnie- może ten połączenie z tym, z Zamkiem Książ. Może. ze złotem zamkiem. Albo ze złotym pociągiem w Zamku Książ. Na Złotej Górze. Ale, Napromieniowany. ale tak śmiechem, żartem właśnie się zastanawialiśmy, że skoro to jest na górze, czy tu na okręgu jest bita ziemia, Mhm. czy jest zamurowane przejście gdzieś dalej. Bo niższych pięter nie ma. Niestety nie ma nic. To wracacie? No, Nie, ja tu zamieszkam. chyba No to tutaj cześć. wejdziemy, wiesz? W tym miejscu, w którym teraz stoję, niegdyś była taka metalowa kolumna. Na dole były lwy, podtrzymujące niby tą kolumnę, oznaczające wejście do sądu ostatecznego. U góry w takim kielichu, półmisku palił się znicz, palił się ogień, a ten ogień podtrzymywali młodzi mężczyźni. Natomiast w tym momencie tutaj pali się ogniska, aczkolwiek właśnie po tej takiej niecce malutkiej możecie zauważyć, że tutaj rzeczywiście coś stało. Ale nic wam tak dobrze nie pokaże tego miejsca jak lot z drona, więc startujmy Maviciem. I tutaj kończy się nasza następna wyprawa. Zwiedziliśmy tym razem Tottenburg i zobaczyliśmy jego podziemia. I dziś się z wami żegnamy ujęciami z Mavica. Inne filmy możecie zobaczyć po tej stronie. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Dobra, ląduj, bo go zniesie No zaraz. już ląduję.